W wakacje zawsze przypadków złamania obojczyków jest więcej niż normalnie. Pomyślałem więc, że trzeba znowu poruszyć temat podejmowania decyzji o sposobie leczenia tego urazu. Ponad 4 lata temu, w odcinku 26, pochylałem się już nad tematem złamania obojczyka. Materiał jest nadal bardzo aktualny, więc jeśli ktoś jeszcze nie słuchał tego odcinka, to gorąco zachęcam, aby to zrobić. Ja tymczasem, zaraz po intro, opowiem kilka historii złamanych obojczyków. Witam Cię bardzo serdecznie w 64. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwęga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Zacznę od swojej historii. Pierwszego dnia urlopu jechałem sobie na zupełnie nowym rowerze z super sprawnymi hamulcami, do czego wcześniej nie byłem przyzwyczajony. Prawda, jechałem dość szybko. Było wcześnie rano, a ścieżka rowerowa praktycznie pusta. I nagle z krzaka prosto przede mnie wyszedł jakiś mężczyzna. W ogóle go nie widziałem. Odruchowo złapałem za moje piękne hamulce i rower dosłownie nagle znikł spode mnie. A wyleciałem przez kierownicę, zrobiłem fikołka i upadłem na lewy bark. Nie wiem jak inni, ale ja zaraz po upadku, czy to na rowerze, na nartach, czy na wake'u, zawsze czuję się jak Tony Stark w filmie Iron Man Marvela. A po tym jak coś go sponiewiera, następuje taka chwila, gdy Jarvis raportuje Starkowi, jakie są uszkodzenia. No i w moim przypadku Jarvis zaraportował złamanie obojczyka. W zasadzie to od razu wiedziałem, że tak się stało, bo w końcu byłem już wtedy na specjalizacji z ortopedii. W takim upadku to człowiek zawsze chwilę jest w szoku. Ja nawet nie pamiętam, gdzie się podział pieszy, przez którego spadłem z roweru. Pamiętam natomiast, że jakaś starsza pani próbowała pomóc mi wstać i chciała wezwać pogotowie. Na szczęście nie zrobiła tego ostatecznie, a ponieważ byłem niedaleko od domu, to sprawnie pomaszerowałem, prowadząc już rower jedną ręką. W drodze powrotnej byłem przekonany, że jeśli tylko diagnoza potwierdzi się, to będę to chciał jak najszybciej zoperować, jak najszybciej zespolić ten obojczyk. Wizja tygodniowego czy wielotygodniowego unieruchamiania, rezygnacji z aktywności, zwolnienia lekarskiego lub modyfikacja zakresu pracy, bo przecież nie mógłbym wejść na blok operacyjny i operować, skutecznie przychylała szalę w kierunku leczenia operacyjnego. I tak właśnie się stało. Zaraz kolejnego dnia obojczyk został poskładany, jako że złamanie było z 2 odłamami pośrednimi i zespolony na płytkę. Operacja uratowała moje plany urlopowe i 2 dni później mogłem uczestniczyć w regatach, a po zakończeniu urlopu wrócić normalnie do pracy. Co potem? Obojczyk stopniowo się zrósł i nawet jakoś szczególnie tego nie kontrolowałem, ale płytka mi przeszkadzała. Najpierw miałem zaburzenia czucia na skórze, potem przeczulicę w miejscu poniżej cięcia. Z czasem nawet dotyk tej okolicy obojczyka był nieprzyjemny. Już nie mówię o noszeniu plecaka, co było kompletnie niemożliwe. Więc koniec końców płytka została usunięta. Co prawda nie tak szybko jak chciałem, bo w tamtym okresie już prawie otwieraliśmy szpital w nowej lokalizacji, a ponieważ nie miałem szans zrobić tam pierwszej operacji, no bo robił ją mój szef, to postanowiłem być pierwszym pacjentem. A niestety budowa się przeciągała, więc finalnie płytkę usunąłem dopiero po 3 latach. Czy mój obojczyk zrósłby się bez operacji? Pewnie tak, choć pewności nie ma. Czy musiałbym zrezygnować na kilka tygodni praktycznie z wszystkiego, co planowałem w wakacje? Na pewno i tu wątpliwości nie mam. Czy dzisiaj z perspektywy czasu podjąłbym też decyzję o leczeniu operacyjnym? Myślę, że bym się w ogóle nie zastanawiał. Druga historia, czy historia drugiego pacjenta, w zasadzie pacjentki, związana jest z wyjazdem narciarskim. Piękne warunki, idealna pogoda, jak mówiła, ale niestety upadła na bark, no i skończyło się złamaniem obojczyka. Swoją drogą lepsze to niż typowy uraz narciarski, czyli zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Pacjentka trafiła na izbę przyjęć do szpitala i miała wykonane zdjęcie rentgenowskie. Potwierdzono diagnozę,
oczywiście diagnozę złamania obojczyka, po czym dowiedziała się o zalecanym leczeniu operacyjnym, czyli zachowawczym, czyli nieoperacyjnym. Do końca wyjazdu zagranicznego, bo to było za granicą, już na latach nie jeździła, natomiast po powrocie do kraju udała się ponownie do lekarza, gdzie po ponownym prześwietleniu podtrzymano decyzję o leczeniu zachowawczym, czyli nieoperacyjnym. Pacjentka przebywała na zwolnieniu lekarskim, ponieważ unieruchomienie prawej ręki nie pozwalało jej pracować. Cierpliwie więc czekała 6 tygodni na kolejne prześwietlenie. Na wykonanym po tym czasie zdjęciu pojawiła się niespodzianka. Otóż nie widać było, aby obojczyk jakkolwiek chciał się zrastać. Dlaczego? No nikt tego nie był w stanie powiedzieć. Pacjentka używała zaleconego unieruchomienia w ortezie, dobrze się odżywiała, nie miała żadnych przewlekłych chorób. Pomimo tego wzrost się nie pojawił. No ale to tylko 6 tygodni można powiedzieć, więc jeśli pomyślimy, że w zasadzie kostninę u dorosłego człowieka widać dopiero po około 6 tygodniach, to może jej po prostu jeszcze nie było widać. Było za krótko. Pacjentka dowiedziała się więc o konieczności przedłużenia unieruchomienia i zwolnienia o kolejne 3 tygodnie. Kolejne 3 tygodnie braku możliwości powrotu do pracy, unieruchomienia i braku aktywności. Czas mija i oglądamy kolejne badania rentgenowskie. Wzrostu jak nie było, tak nie ma. Pojawiała się za to konsternacja, no bo ile można czekać? Pacjentka dowiaduje się, że może już co prawda zdjąć i odstawić ortezę, ale warto byłoby zastosować jakieś wspomaganie wzrostu. Zostało zalecone jej dodatkowe leki, witaminę D, dieta nastawiona na dużą zawartość wapnia oraz stosowanie egzogenu, czyli aparatu emitującego falę ultradźwiękową, która ma ułatwić tworzenie kostniny. Tu powiem na marginesie, że o sposobach przyspieszania i stymulowania wzrostu kostnego mówiłem w odcinku 25 podcastu. Pacjentka bez unieruchomienia próbowała wrócić trochę do pracy, jednak rękę nadal oszczędzała, praktycznie ograniczyła aktywności do zera, chociaż do tej pory, jak to mówiła, wszędzie było jej pełno. Minęło kolejne 6 tygodni terapii wspomagającej i pojawiły się kolejne RTG. Jaki wynik? No już po takim czasie i na całym tym wspomaganiu wydawałoby się, że nie może się nie wzrosnąć, ale nie. Nadal nic. Na domiar złego pacjentka cały czas skarżyła się, że odłamy obojczyka przesuwają się i mimo to, że nie bolało, to miała dyskomfort bardzo duży z tym związany. Po kolejnym miesiącu u pacjentki wykonano kontrolne badanie tomografii komputerowej, gdzie śladu wzrostu nie było i ostatecznie została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. Ktoś policzył, ile czasu obojczyk próbował się wzrosnąć? To tak, pierwotnie 6 tygodni, potem 3, kolejne 6 na wspomaganiu i miesiąc do tomografii. I decyzja o leczeniu operacyjnym. Czyli 19 tygodni do decyzji i jeszcze kilka, zanim operacja się odbyła. Prawie pół roku ograniczeń, wyrzeczeń, dyskomfortu, a przecież operacja to jeszcze nie koniec leczenia. Nie za wesoło, prawda? Pacjent trzeci, o którym chciałem powiedzieć, to złamanie obojczyka, które dało dużą deformację. Złamanie było z 2 odłamami pośrednimi, odłamy główne mocno przemieszczone i w całości obojczyk skrócony. Nawet patrząc na pacjenta od przodu widać było, że jego bark w całości jest w tak zwanej protrakcji, czyli tak zsunięty do przodu. A początkowo nasz pacjent dowiedział się, że kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, jednak po upływie kilku dni decyzję zmieniono i jednak zaproponowano mu leczenie zachowawcze. Natomiast pacjent był dosyć dociekliwy, mocno też obserwował swój wygląd, nie dawał za wygraną i poszukiwał pomocy w innych miejscach. Ostatecznie po miesiącu został ponownie zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, które ze względów logistycznych odbyło się ostatecznie po 6 tygodniach od operacji. Tym razem ze wzrastaniem nie było problemu, bo w trakcie operacji było już widać, że obojczyk chce się zrosnąć. Może nie był całkiem zrośnięty, ale jednak już dobrze zaczął. Co prawda zdeformowany, zrotowany i skrócony, ale chciał. Po operacji kształt obojczyka wrócił natomiast do pierwotnego wyglądu. Czy ostatecznie podjęto dobrą decyzję? A może trzeba było pozwolić mu się wzrosnąć, tak jak się już wcześniej sam ustawił? No, środowisko ortopedyczne nie jest tutaj zgodne, a pacjentowi nie mieściło się w głowie, że obojczyk mógłby zostać taki krzywy. I jeszcze ostatnia historia. Jest połowa lipca, wakacje, upały. Do gabinetu ortopedycznego wchodzi zatroskany tata z 6-letnim synem zabezpieczonym w miękkim opatrunku Desolta, wzmocnionym opaską gipsową.
Dla wtajemniczonych powiem, że wygląda to tak, jakby założyć kamizelkę, tylko jedną rękę mieć pod kamizelką na brzuchu. Całość jest taka zabetonowana. Oczywiście na stałe, bez możliwości zdejmowania. A unieruchomienie, no tak, nie wspomniałem, było związane ze złamaniem obojczyka, do którego doszło kilka wcześniej dni. A pytanie taty brzmiało, czy nie da się z tym unieruchomieniem zrobić coś, wymienić na jakieś inne, bardziej humanitarne, mniej śmierdzące, uwaga. Są przecież wakacje, gorąco, ogólnie dramat. I teraz tak, jeśli chcielibyśmy poszukać w literaturze, jakie unieruchomienie najlepiej sprawdza się u dzieci po złamaniu obojczyka, to w zasadzie to okazuje się, że to nie ma większego znaczenia, co my tam zastosujemy. Czy to będzie wyżej wymieniony desol, czy orteza, czy temblak, czy tak zwana 8 na plecy. Obojczyk tak czy inaczej powinien się zrosnąć i nie mamy wpływu na jego ustawienie. Zawsze się zrośnie krzywo. W przypadku tego małego pacjenta ciągłość obojczyka była całkowicie przerwana i widoczne było jego skrócenie z nachodzeniem na siebie odłamów jakieś 2 cm. No i dodatkowo odłam ewidentnie napinał skórę. Od słowa do słowa tata pacjenta dowiedział się, że nie ma to znaczenia, jak unieruchomimy, jednak do czasu pojawienia się wzrostu nie może być aktywny. Jak wiemy, apetyt rośnie w czasie jedzenia, więc skoro można założyć bardziej humanitarne unieruchomienie, to może można zrobić jeszcze coś więcej, aby do aktywności wakacyjnych, kąpania, jazdy na rowerze można było wrócić szybciej. No więc kolejnym krokiem może być oczywiście leczenie operacyjne. U dzieci w takich sytuacjach z powodzeniem stosuje się zespolenie śródszpikowe, czyli z małego cięcia dokładnie nad złamaniem wprowadza się drut do odłamu dalszego, a taki drut, taki pręt elastyczny w zasadzie, zagłębia się go w kości, on wychodzi przez skórę tam blisko barku, a następnie nastawia się złamanie i pręt się cofa do odłamu bliższego. W ten sposób nastawia się obojczyk i zabezpiecza go przed wyginaniem, przemieszczaniem. I całość chowa się oczywiście pod skórą i po wygojeniu skóry w zasadzie nie jest już potrzebne żadne unieruchomienie. Wadą jest oczywiście to, że po jakimś czasie pręt trzeba usunąć, więc potrzebne jest kolejne znieczulenie i kolejny zabieg. Plany wakacyjne rodziców małego pacjenta były tak napięte, że zdecydowali się właśnie na taki sposób leczenia. Wakacje się udały, chłopiec mógł z powodzeniem się kąpać na basenach i jeździć na rowerze. Obojczyk się zrósł, pręt został usunięty po 3 miesiącach i wszyscy teoretycznie byli szczęśliwi, oprócz tego, że sprawa z różnych powodów trafiła do sądu i temat ciągnął się ładnych kilka miesięcy, ale to już inna historia. Pojawia się więc pytanie, czy jest jeden bezpieczny, uniwersalny i skuteczny sposób leczenia złamań obojczyka? Więc odpowiedź brzmi oczywiście, że nie ma. U każdego powinniśmy realnie ocenić szansę powodzenia leczenia zachowawczego i przesiać je przez oczekiwania i przemyślenia pacjenta. Pacjent zawsze powinien dowiedzieć się o różnych możliwościach i wadach i zaletach leczenia zachowawczego i operacyjnego i najlepiej, gdyby to ostatecznie albo on sam, albo żeby razem zdecydować, jak będzie leczony. Jakie są w takim razie zalety leczenia zabiegowego? Oczywiście krótszy czas unieruchomienia i to unieruchomienia względnego. Po operacji przecież stosujemy temblak zdejmowany do mycia, spania, ćwiczeń dosłownie przez kilka dni do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych. W zasadzie możemy mówić o gwarancji okresu unieruchomienia w przeciwieństwie do leczenia zachowawczego, kiedy nie wiemy, czy będzie to 6 tygodni, czy może o wiele dłużej. Drugą zaletą jest możliwość powrotu do dużej liczby aktywności oraz do pracy, szczególnie jeśli w trakcie nie są wymagane ruchy ponad głową. Otrzymujemy lepszą stabilizację obojczyka. Operacyjne zespolenie złamania zapewnia lepszą stabilizację, co sprzyja prawidłowemu wzrostowi kości. No i zmniejsza się ryzyko zniekształceń. Operacja może zmniejszyć ryzyko deformacji obojczyka, co jest istotne z punktu widzenia estetyki oraz funkcji ramienia. Na koniec redukcja bólu. W niektórych przypadkach operacja może przynieść szybszą ulgę w bólu w porównaniu do leczenia zachowawczego. Natomiast jakie są wady? No oczywiście ryzyko powikłań pooperacyjnych. Operacja niesie za sobą ryzyko infekcji, uszkodzenia naczyń krwionośnych i nerwów, wzrostów czy problemów z bliznami. A częstą sprawą są zaburzenia czucia poniżej linii cięcia operacyjnego, ja tak miałem, utrzymujące się przez wiele miesięcy.
Może pojawić się konieczność usunięcia materiału zespalającego po wygojeniu złamania, co wiąże się z drugą operacją. Uwaga, znowuż też miałem. Niewątpliwą wadą są koszty. Leczenie operacyjne jest drogie. Niezależnie od miejsca, gdzie jest przeprowadzane, ktoś za taki zabieg musi zapłacić. Niezależnie, czy będzie to ubezpieczyciel, ZUS, czy sam pacjent. W przypadku leczenia zachowawczego wady i zalety, można powiedzieć, zmieniają się miejscami. Przy leczeniu zachowawczym zaletą będzie sam brak leczenia zabiegowego i brak pooperacyjnych oraz to, że nie trzeba usuwać zespolenia. Trudno odnieść się do kosztów, bo czasem straty związane z brakiem możliwości wykonywania czynności zawodowych mogą przewyższyć koszty związane z leczeniem operacyjnym. Natomiast niezaprzeczalnymi wadami leczenia zachowawczego jest nieprzewidywalny czas unieruchomienia, rezygnacja z aktywności, ryzyko deformacji i utrzymywania się przewlekłego bólu. Przedstawiłem w tym odcinku 4 mniej typowe historie typowego urazu, jakim jest złamanie obojczyka. Pewnie każdy z moich kolegów ortopedów takich historii mógłby opowiedzieć jeszcze wiele i każda byłaby inna. Całość można podsumować tak, że decyzja o wyborze metody leczenia powinna być podjęta z uwzględnieniem sposobu złamania obojczyka, stopnia przemieszczenia i skrócenia, indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz jego ogólnego stanu zdrowia. Nie ma więc wyroczni, która odgórnie powie: u pana wystarczy leczenie zachowawcze, koniec. Lub odwrotnie: przyjmujemy pana na oddział, jutro będzie pan operowany. A ty miałeś złamany obojczyk? W takim razie jak leczyłaś złamanie obojczyka? Jesteś zadowolona, niezadowolona z takiego sposobu? Czy może gdyby cofnąć czas, to decyzja byłaby inna? Napisz proszę coś w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Trzymam kciuki, aby nikt tutaj słuchających nigdy nie stanęła przed decyzją o wyborze leczenia złamania obojczyka. Jednak gdyby się tak stało, to będziesz wiedziała, że zawsze jest wybór i że dla każdego, kto złamie obojczyk, inne parametry mogą być kluczowe w wyborze metody leczenia. Jak zwykle życzę Ci wielu wspaniałych aktywności i tym razem niepołamanych kości.